Siema. Dzisiaj pogadam trochę o magnesach i o tym, jakie wsadzać do figurek. Tutaj na przykładzie tytanów do Titanicus'a. Oczywiście to jest niestandardowa skala 28, jak tutaj chociażby ten Marine, którego widać. Tylko skala 8 mm, ale zasada jest ta sama, jeśli mowa o wszystkich innych figurkach, co nie? Jeśli chodzi o Titanicus'a, z niektórymi tytanami jest trochę łatwiej, żeby wsadzić magnes, a z niektórymi jest trochę trudniej, jak tutaj z Riverem, gdzie trzeba było to wymyślać. Ale na szczęście się jakoś dało. Czasami to wygląda lepiej, czasami gorzej, ale przeważnie przy wsadzeniu tego pod ramionko, tego aż tak mocno nie widać, co nie? Ale najlepsza jest rzecz, przy tych dwóch było tak sobie, ale przy tym było wręcz bajecznie prosto, bo pan Game Workshop przygotował idealne spoty na magnesy 5 mm na 1 grubości, które można za jakieś grosze kupić na Allegro, eBayu, Amazonie, gdziekolwiek. I one idealnie tutaj wchodzą, co nie? Więc jeśli chodzi o magnetyzowanie Warlorda, to jest wręcz banalnie proste. Idzie to bardzo, bardzo prosto. No wiadomo, ten jest jeszcze nie sklejony, bo on jest cały czas in progress. Ale to jest dość proste. I polecam generalnie każdemu to robić, jeśli ma figurki, które mają jedna rzecz miejsce, druga rzecz dużo opcji broni i tak jak tutaj Game Workshop w przypadku czy One-Hoda, w sumie każdego jednego z tych tytanów dostarcza dodatkowe brońki, tak żeby można było wybrać, no to aż grzech tego nie magnetyzować, bo to jednak jedna rzecz zaoszczędzi nam trochę kasy, druga rzecz, no, fajnie jest móc sobie zmieniać bronię bez konieczności dodawania kolejnego tytana, co nie? W przypadku mniejszych figurek jak te Knighty, nie było tu opcji, żeby dodać bronię, jak pamiętam, ale nawet jakby były, prawdopodobnie bym tego nie robił, bo to jest po prostu już za mała figurka. Były opcje, żeby dodać na przykład w tych Stalkerach do Dark Mechanicum, ale już się w to nie bawiłem, bo to jednak byłoby za duża zabawa według mnie. Raz dodawałem do jakiejś figurki z Kill Teama, jak dobrze pamiętam, ale chyba zrobiłem to tylko raz i raczej nigdy więcej. Następnym razem po prostu kupię sobie 2 zestawy Kill Teama i będę sobie pomiędzy nimi wymieniał postacie, operatorów, a nie bawił się w magnetyzację, bo tam jednak to jest, trzeba użyć dużo mniejszych magnesów i jest to przy tym straszna zabawa, ale przy takich większych figurkach, czy to tytanach, czy ze standardowej wielkości dreadnoughtów, to tam to się opyla. Co do kleju, ten klej w żelu jest idealny, bo wchodzi w dziurkę, ale nie spływa na dół, także można powiedzieć, że łapie ten magnes i zasycha, więc do magnesów ten jest spoko, bo tworzy skorupę, w której ten magnes siedzi i dalej działa, co nie? A jeszcze kilka słów o tym Warlordzie, nie umiem tego słowa powiedzieć. Już pisałem o tym parę razy u siebie na fejsiku i nie tylko w sumie. Jest to świetna figurka do sklejenia, aż myślę, żeby ją polecać dosłownie na start, bo instrukcja jest super pomyślana i to, jak te elementy do siebie zaczynają pasować, o tym, jak po prostu, o Jezus Maria, jak prosto ją się składa, jak ona po składaniu fajnie wygląda. Nawet w instrukcji, chyba jako pierwszej instrukcji od Game Workshopu widziałem, sugestie, żeby coś pomalować wcześniej. O, tutaj na przykład. Żeby coś pomalować wcześniej i dopiero potem przykleić. Tu może wszystkie większe figurki mają tak dopracowaną instrukcję i sposób składania, ale tutaj po prostu to robi wow, robotę. Z tych figurek w sumie im mniejsza, czyli jak te Knighty i
w ogóle te ziomki z Legions Imperialis, im mniejsza, tym jest ciężej do składania, a największym pierdem to są te stalkery z nóżkami, te pajączki. Jezu, jaki to był koszmar do sklejenia. Dobra. Miał być krótki filmik o progresach, zrobił się filmik o wszystkim. Do następnego. Na razie.